Krucjata krwi. Etap pierwszy. Rozdział drugi. Jedegon, tak samo jak Zielony Generał, nie umiał ostatnio dobrze sypiać i często z tego powodu wybierał się na nocne spacery, wpadając właśnie na Keteba, który jeździł konno. W przypadku króla bezsenność nie była owocem wspomnień, a raczej sprawunków z Woną, choć królem targały jej wątpliwości. Obecnym celem Jedegona nie były już wioski i miasta ludzi, dzięki którym powiększył armię, a masywne królestwa. Do tej pory wszystko szło zgodnie z planem, choć Jedegon wiedział, że dobra passa zawsze miała swój kres. Nie chciał zapeszać, nie chciał utonąć w pesymistycznych wizjach, wolał skupić się na obowiązkach, na tym, co realne i konieczne. Lerda spała spokojnie w swoim namiocie, podczas gdy on po cichu krzątał się przy stole, pochylony nad listami z Woną. Odpowiadał na pytania i spisywał rozkazy dla mentora, który objął rolę głównego namiestnika w mieście. Myślał, by wspomnieć o Lerdzie, lecz polityka nie znosiła zwłoki i okazała się priorytetem. Mimo to, co jakiś czas jego spojrzenie mimowolnie uciekało ku części namiotu, pogrążonej w mroku, oddzielonej jedynie delikatną moskitierą. Lerda spała spokojnie, choć czujnie, od czasu do czasu przewracając się z boku na bok. Król z uwagą, a nawet z lekkim zniecierpliwieniem obserwował futra, jakie z każdym jej ruchem subtelnie zsuwały się z nagich pleców. A on, zamiast wrócić do listów, trwał w bezruchu, rozdarty między rozsądkiem władcy a ciszą nocy, która zbyt łatwo podsuwała myśli, jakich nie planował. Dopiero tupot trzewików i stłumiony, niski głos czerwonego generała wyrwały go z zamyślenia. Jedegon uniósł wzrok i zaskoczony zerknął ku szczelinie namiotu. Przez wąski rozchył wdarła się blada poświata dnia. Świtało. Już nie śpię. Lerda poczuła dłoń króla gładzącą ją po ramieniu. Jego dotyk był delikatny i ciepły. Wybacz, że cię budzę. Zrobiłbym wszystko, abyś mogła jeszcze pobłądzić w snach, ale już świta. Jedziemy do Tirmith? Tak. Uwagę króla zwrócił manekin ubrany w skórzany napierśnik wampirzycy. Twoja zbroja jest stara. Chcesz nową? Twoja zbrojownia dysponuje oporządzeniem dla kobiet? Lerda zdziwiła się, obróciwszy do niego, aby spojrzeć mu w brązowe oczy. Nie doceniasz swojego króla. Stary skórzany pancerz zastąpił napierśnik z metalu. Na jego krawędziach znalazły się także złote zdobienia. Kołczan wypełnił się strzałami o ząbkowatych grotach, ale nic nie mogło zastąpić rodowego łuku. Na tym się jednak nie skończyło. Król podarował oblubienicy kufer z sukniami, a jej ramiona okrył białą peleryną. Ten atrybut miał sygnalizować osobistość ważniejszą od generałów. Wyglądam jak duch. Lerda skomentowała swój wygląd, oglądając się w lustrze. Jej bladą cerę podkreślała równie śnieżno-biała suknia. Biel należy do królewskich kolorów. Jeśli będziesz się w nią odziewać częściej, być może i ja stanę się milszy. Lerda powstrzymała się od zgryźliwych komentarzy i kwestionowania decyzji Jedegona. Spodziewała się jego ingerencji w jej upodobania prędzej czy później. Nie zdziwił ją tym bardziej fakt, gdy podarowano jej do jazdy siwą klacz. Wojsko zaczęło rozbierać obóz. Żołnierze kotłowali się w zorganizowanym chaosie, zwijając namioty i ładując ekwipunek na drewniane wozy. Płótna znikały jedno po drugim, składane wprawnymi ruchami, jakby każda czynność była częścią dawno przećwiczonego rytuału. Ogniska gaszono piaskiem. Legiony poruszały się zgodnie ze swoimi barwami. Niebieski legion Genera działał w ciszy, szeregi zwarte, ruchy precyzyjne. Na ich chorągwiach połyskiwał czarny wilk. Spojrzenia wampirów były chłodne i uważne, jakby już teraz analizowali drogę i możliwe zagrożenia. Czerwony legion Istera wnosił do obozu nerwową energię, bowiem nie powstrzymywał się z okrzykami bojowymi. Chorągwie w odcieniach karmazynu falowały między wozami wraz z symbolem lisa. Śmiech mieszał się z ostrymi rozkazami, brzęk broni z trzaskiem zamykanych skrzyń. Byli niecierpliwi drogi i walki. Zielony legion Keteba poruszał się z gracją, odwzorowując swoje emblematyczne zwierzę. Czarny, dumny koń powiewał na ich sztandarach.
Żołnierze sprawdzali uprzęże i z przyjemnością szykowali ogiery do drogi. Fioletowy legion Aszerna trzymał się na uboczu. Nietoperz na ich sztandarach czernił się na tle porannej mgły, a zbroje lśniły stonowaną elegancją. Każdy ruch był opanowany, pełen godności na ścieżce ku wojnie. Brązowy legion zbierał się nieco dalej, na skraju lasu. Ich chorągwie zdobił Sokół, wierny przyjaciel ich generała. On sam nie podnosił głosu na swoich żołnierzy. Wystarczył gest, spojrzenie, by jego rozkazy zostały zrozumiane, a podopieczni poruszali się w uporządkowanym rytmie swoich zadań. W żółtym legionie żołnierze wykonywali polecenia z widoczną ostrożnością, jakby brak generała ciążył nad nimi bardziej niż poranna mgła. Chorągwie z wizerunkiem węża trzepotały na wietrze wśród szeptów i stonowanych rozkazów. Czekająca ich wojna podsycała w ów legionie napięcie, bowiem liczyła najwięcej wampirów brudnej krwi. Nad wszystkim unosił się zapach stali, wilgotnej ziemi i nadchodzącej drogi. Gdy ostatni namiot zniknął z polany, obóz przeobraził się w tłoczącą się, choć uporządkowaną armię złożoną z ambicji. Echo niosło wraz z wiatrem nieustającą salwę rozkazów, które dotarły do Jedegona. Jego trzepocząca peleryna widoczna była z daleka, choć i Lerda zwróciła na siebie uwagę, lśniąc bielą niczym ostatnia z nocnych gwiazd. Na wzniesieniu pojawił się pierwszy dowódca. Jedegon z zaintrygowaniem przyjrzał się niebieskiemu generałowi, który co ciekawe powitał wpierw wampirzycę delikatnym skinieniem głowy. A cóż to się stało, że tym razem to ty jesteś pierwszy? Zapytał. W nocy przywiązałem konkurencję do łóżek, aby zyskać na czasie o poranku. Odpowiedział mu Gener, uśmiechając się szeroko. A jak brzmi prawda? Derm zaspał. Keteb jest zmęczony. Ashern przeciągnął formalności, a Ister wyżywa się na swoich podwładnych. Jego szaleństwo przyćmiewa moje. Mruczał król. Generał ustawił się obok niego, obserwując ze wzniesienia wojsko. Jego wzrok powędrował na niebieski legion, z którego wybrzmiały okrzyki bojowe. Wiatr uniósł niski, chóralny ton. Las pik z trzepoczącymi nań chorągwiami rozrastał się o kolejne kolumny armii i kolory. Relwen zaskoczył mnie swoją decyzją o pozostaniu w Tirmith. Generał pociągnął rozmowę z królem. Takie decyzje powinny być wpierw ustalone ze mną. Będę musiał odbyć sobie z nim rozmowę w 4 oczy. Odrzekł poważnie król. Jestem zaskoczony, że Derm nie przytargał go do obozu siłą. To prawda. Relwen musiał go zaskoczyć. Musiał mu się urwać. Że też zachciało mu się samowoli. Chyba zatęsknił za byciem człowiekiem. Słowa Genera dały królowi do myślenia, jaki postanowił zastanowić się nad tą kwestią podczas podróży. Zakończywszy temat o nieposłusznym generale, pociągnął za wodze swojego konia. Król zniknął za wzniesieniem, dając znak, i armia ruszyła do wymarszu. Kolejno dołączali do niego pozostali generałowie. Keteb na swoim czarnym jak heban rumaku, którego uroda oniemiała Lerdę. Ashern z wierną halabardą przerzuconą na plecy, a gdy z nieba zleciał Sokół z donośnym piskiem, można było być pewnym zbliżającego się Derma. Każdy z dowódców zajął należne sobie miejsce. Gener, wierny swojej naturze, pozostał na tyłach pochodu, podczas gdy Sokolnik trzymał się prawicy króla, czuwając u jego boku. Swoją nieobecnością zaszczycił czerwony generał, który dołączył w momencie, gdy słońce wspinało się na podium nieboskłonu. Ister pogonił konia biczem, a okrzyki niosące się nad kolumną zdradziły jego nadejście, zanim jeszcze pojawił się w zasięgu wzroku. Minąwszy towarzyszy broni galopem, wyprzedził nawet króla, po czym gwałtownie pociągnął za wodze. Czarny rumak zarżał, ryjąc tylnymi kopytami ziemię, po czym zawrócił, dołączając do szyku, choć nie potrafił się w nim odnaleźć. Ogier czerwonego generała wydawał się być równie niesforny jak właściciel. Kilkakrotnie zatoczył koło, raz wyprzedzając króla, innym razem wciskając się między pozostałych dowódców. Robił co chciał, mimo że dłonie Istera trzymały za wodze z całej siły. Wybacz za me spóźnienie, ale osobiście mianowałem się zastępcą Relwena. Pozwoliłem sobie pogonić żółtych. Powiedział szczerząc z radości kły. Nareszcie na coś się przydałeś, Isterze. Odburknął mu król.
Doskonale zdaję sobie sprawę, jak bardzo cenisz moje metody w utrzymywaniu dyscypliny. Dzięki mnie wojsko jest zorganizowane jak w mrowisku. Na te słowa generała Derm odchrząknął doniośle, sprawiając, że reszta przyjaciół uśmiechnęła się pod nosami. Niewzruszony Easter mówił jednak dalej, choć to Lerda zwróciła jego uwagę. Posłał jej zawadiackie spojrzenie. Czy mógłbyś przedstawić mi tę damę, wasza wielkość? Ba, nam przedstawić. Wczoraj nie było czasu na uprzejmości, bo wszystkim chciało się pić. To twoja królowa. Jedegon wyjaśnił krótko i treściwie, powodując, że energiczny Easter pokręcił się z niecierpliwością w siodle. Miał nadzieję na jakieś ciekawostki, fakty, tajemnice o rzekomej królowej, ale król nie kwapił się do rozmowy. Easterowi nie pozostawało nic innego, jak oddać Lerdzie hołd. Moja pani, czuję się zaszczycony. To powiedziawszy, położył dłoń na piersi i skinął głową. Jego koń nagle zjechał w stronę Lerdy, która jechała po lewicy króla. Jestem Easter, generał Czerwonych Legionów, króla wampirów Jedegona. Przedstawił się dumnie, co Lerda skomentowała z uśmiechem. Miło mi poznać jednego z najważniejszych dowódców naszego króla. Jako że jestem ze wszystkich dowódców najbardziej komunikatywny i towarzyski, moim obowiązkiem jest przedstawić ci pani wszystkich generałów. Generała Derma miałam już okazję poznać. Odrzekła wampirzyca. Tak, tu prostak. W grupie rozbrzmiał chichot towarzyszy broni, chociaż jedynym, któremu nie przypadło do gustu plotkowanie na jego temat, był Derm. Zachowuj się, Easter. Król chciał go przyprowadzić do porządku. Zostaw go, niech się wygada. Lerda szybko wtrąciła się, zamykając Jedegonowi usta. Zanim zacznę, Odparł Easter ze wskazującym palcem uniesionym ku niebu. zdradzę ci pani pewien sekret. Otóż, aby poznać moją osobowość, wystarczy znać sens mego imienia. Myślałam, że wystarczy się z tobą napić. To było dobre. Zauważył Jedegon. Tak, to było dobre. Zamyślił się na chwilę Easter, po czym mówił dalej. Moje imię po przetłumaczeniu z języka mrocznych elfów brzmi Szaleniec. Ciekawe. A co oznaczają imiona pozostałych generałów? Zapytała, będąc zaintrygowaną. Tak jak wspomniałem wcześniej, znaczenie imienia brązowego generała to prostak. Ketep to szczeniak. Gener to nie inaczej jak bufon. Relwen to lawirant, a Ashern to jeden wielki bydlak. Fioletowy generał wybuchł gromkim śmiechem, choć możliwe, że dlatego, iż był jedynym generałem, który słuchał go z uwagą. Mam nadzieję, że znaczenie tych imion nie jest fundamentem przyjaźni i zaufania. O, klnę się na wszystko. Kocham ich jak własnych braci. Ale nie Derma, bo się wymądrza. Wspaniale. Cudownie to wiedzieć. Skomentował brązowy generał. Najmocniej z nich wszystkich kocham Keteba. Easter zjechał w stronę zielonego generała, lecz został przywitany przez młodego dowódcę chłodnym spojrzeniem. Jest słodki z tą swoją gładką skórą, jak pupa niemowlęcia. To nasz rodzynek. Po czym Easter wychylił się z siodła i pocałował go w policzek. Spieprzaj, Easter! Dłoń Keteba zawisła w powietrzu, aby zdzielić czerwonego generała w twarz, lecz ten zdołał odjechać, śmiejąc się szatańsko. Uspokój się. Król zagrzmiał. Chcę ciszy. Chcę pomyśleć. Przez chwilę zapanowała cisza i każdy skupił się na drodze. Gener jednak nie mógł oprzeć się pokusie na osobistego psikusa, zwłaszcza że Easter jechał przed nim. Ashern i Keteb uśmiechnęli się porozumiewawczo, gdy dostrzegli procę, jaką Gener wyjął z torby przy siodle. Nie mówiąc już o idealnie dobranym kamyku, gładkim, przygotowanym na taką ewentualność. Kwestią czasu było, gdy wprawił go w ruch. Strzał celny i bolesny uderzył w zad konia. Wierzchowiec Eastera stanął dęba i zarżał w niebogłosy, rzucając się do galopu.
Zabiję cię, Gener! Zabiję, gdy tylko dojedziemy do Tirmit! Dało się usłyszeć groźbę Istera. Trzymaj się! Zaraz się uspokoi. Krzyknął za nim rozbawiony Keteb. Koń pędził coraz dalej, aż sylwetka Istera skurczyła się do czerwonej plamki na horyzoncie. Towarzystwo obserwowało z rozbawieniem, jak plamka podskakuje, kiwa się i walczy o równowagę na czarnej, większej kropce, aby za chwilę spaść. Echo poniosło głuchy trzask metalu uderzającego o twardą ziemię. Dowódcy ryknęli śmiechem i nawet król zawtórował im rozbawionym parsknięciem, doskonale zdając sobie sprawę, że Istera bardziej zabolała w tej chwili urażona duma niż Lizat. Legiony parły naprzód bez chwili wytchnienia. Dżedegon narzucił tempo. Droga do królestwa Tirmit zajęłaby co najmniej 2 dni, lecz król pragnął stanąć pod murami jeszcze przed zmierzchem. Decyzję tę skonsultował jednak z brązowym generałem, który uwzględnił również osobistą opinię młodego Keteba. Zielony dowódca zwrócił uwagę na konie. Nie były tak wytrzymałe jak wampiry i potrzebowały przerwy, by odzyskać siły. Armia zatrzymała się w chwili, gdy słońce piekło najmocniej. Postanowiono przeciekać żar. Wampiry rozproszyły się w pobliskich zagajnikach, kryjąc się w cieniu drzew i korzystając z orzeźwiającej, leśnej wilgoci. Dla króla rozłożono stanowisko z baldachimem, pod którym mógł w spokoju zorganizować spotkanie. Na stole pojawiły się mapy obecnych terenów, jakie zdradzały, że wciąż analizował atak na królestwo. Pod czułym okiem i z mądrym słowem brązowego generała spędził większość czasu na rozmowach. Od czasu do czasu przewijali się pozostali dowódcy, zdając krótkie raporty o stanie wojska, a jeżeli odczuwali potrzebę dołączenia do dyskusji, robili to bez pytania. Ister łakomie sięgał po wino, zagryzając go winogronami. Z ciekawością wsłuchiwał się w Derma, jaki zdał raport na temat królestwa podczas swojej szpiegowskiej misji. Na murze stoją trebusze, na blankach szykują się łucznicy, a piechota organizuje się przed wrotami. Mówił pewnie. A kawaleria? Nie widziałem konnicy, chyba że ustawią ją później. Król? Wszystko zależy od niego. Albo będzie walczyć, albo ukryje się w zamku. A co z ludnością? Ukryją się gdzieś, czy dołączą do wojska? Ister wtrącił się do dyskusji, zajadając się kiścią winogrona, którą ukradł z misy. Mieszkańcy opuścili królestwo. Odpowiedział mu spokojnie Derm. Chyba nie wierzą w pomyślność swojej armii. Rzucił Ister. Ale jeżeli się pospieszymy, dogonimy ich. Nie. Rozmyślał Dżedegon, drapiąc się po brodzie. Do powiększenia naszej armii wystarczą żołdacy. Król spojrzał na niebieskiego generała, który przyglądał się mapom. Jego hipnotyzujący wzrok ślizgał się po każdym elemencie ryciny, uwzględniając grube mury i infrastrukturę królestwa. Generze. Imię niebieskiego rozbrzmiało przy szeleście trzepoczącego baldachimu. Odezwał się po chwili, wyrwany z rozmyślań. Schowają się za murami. Będą chcieli nas zdziesiątkować na dystans. Odparł Gener spokojnym głosem. Nie bawiłbym się z nimi w tą grę. Szkoda czasu i żołnierzy. Przeskoczyłbym mur i zasypał ich rojem. Odwróciwszy wzrok od map, Gener prześwidrował Derma. Czy Tirmit zmodernizowało mur? Czy może jest on wyższy? Nie zauważyłem żadnych zmian. Stary z szarego kamienia górskiego jak zawsze. Jeżeli dobrze pamiętam, mur oblężniczy tego królestwa ma wysokość do 50 stóp. Damy radę wspiąć się na taką wysokość bez problemu. To ciekawe, że nie postanowili go powiększyć. Wtrącił się Ister. Na ich miejscu, po nagonce na wampiry zrobiłbym wszystko, żeby wystrzec się zemsty. Istnieje możliwość, że uznano upadek Worno za gwarancję bezpieczeństwa i nie myślano już o wzmocnieniu Tirmith przed ewentualnymi zagrożeniami w przyszłości. Wyjaśnił mu spokojnie Derm. Ha! Głupcy! Lepiej dla nas! Jak miewa się sytuacja z gildią? Z tego co pamiętam, Tirmith pielęgnowało tradycję posiadania wieży czarnoksięskiej. Gener pytał dalej, uwzględniając wszystkie zasoby walki czekającego ich wroga. Sprawa odnośnie gildii jest dosyć ciekawa, bowiem zastałem ją zamkniętą.
Zamkniętą? Nie tylko niebieski generał był zaciekawiony takim obrotem spraw. Królestwo Tyrmith od tysiącleci posiadało gildię magów wspierającą wojsko i sprawy urzędowe. Zamknięcie jej w tak ważnym momencie było nieporozumieniem, ale wampiry nie miały zamiaru na to narzekać. Na czarnoksiężników z Tyrmith chyba też padł blady strach, skoro zwiali na kilka dni przed wojną. Easter zaśmiał się głośno, nie dowierzając w to, co usłyszał. Żałował tylko tego, że czekało na niego o wiele mniej krwi niż sądził. Dobrze, Król odezwał się, zamykając dyskusję. zostańmy przy roju. Skinąwszy głową, dał znak generowi, że potwierdził jego uwagi. Wzrok powędrował w stronę Lerdy towarzyszącej im w namiocie, choć do tej pory nie odezwała się słowem i bacznie obserwowała zgromadzenie. Lerdo, może chcesz coś dodać? Nie znam się na taktyce wojennej. Od tego masz swoich generałów. To coś nowego. Od zawsze lubiłaś się wtrącać. Ty zaś nie wyrosłeś ze złośliwości. Komentarz rozbawił króla, wymalowując na jego twarzy uśmieszek. Miał ochotę pociągnąć tą uroczą dyskusję dalej, ale zjawił się Keteb. Konie są wypoczęte i gotowe do drogi. Doskonale. Ruszamy. W świetle dnia armia maszerowała zdyscyplinowanym tempem, by wieczorem wyraźnie przyspieszyć. Dla bezpieczeństwa wierzchowców ciągnących wozy rozpalono pochodnie, aby zwierzęta nie spanikowały w mroku. Jednak poza nimi wojsko nie oświetlało sobie drogi. Wampiry nie widziały w tym problemu. Potrafiły poruszać się pod osłoną samego księżyca, bowiem ich wzrok był wrażliwy jak u nocnych drapieżców. Krótkie, rzadkie postoje zdradzały intencje władcy. Jedegon nie zamierzał przedłużać marszu. Chciał jak najszybciej stanąć pod murami królestwa Tyrmith. Czarna masa sunęła przez step coraz szybciej, aż dosięgnął ją świt. Armia zaczęła ścigać się ze słońcem, wiedząc, że około południa będzie zmuszona stanąć i przeczekać skwar. Jedegon przyspieszył, a Dermowi kazał puścić sokoła przodem. Ptak wzbił się wysoko, by objąć wzrokiem horyzont i pokazać swemu panu to, czego sam nie mógł dostrzec. Dzięki prostemu zaklęciu brązowy generał widział oczami sokoła okoliczny teren, a nawet mierzył nim aż po horyzont. Informując króla o majaczącym królestwie za pasem lasu, wprawił go w dobry nastrój. Pod dowództwem generałów armia spowolniła marsz i skręciła na południe, omijając puszczę, by znaleźć równy teren do rozłożenia obozu. W tym czasie Jedegon wraz z Dermem pogalopowali ku Tyrmith. Król chciał na własne oczy zobaczyć mury. Wyjeżdżając na jeden z głównych gościńców, skierował się wprost ku królestwu. Jego ogier miał jeszcze siły, aby rozpędzić się i zostawić wartę przyboczną w tyle. Żołnierze Zielonego Legionu nadrabiali dystans, galopując jak szaleni. Nie mogli zgubić króla, gdy na ich nieszczęście minął ich osobisty generał Keteb, który bez trudu utrzymywał tempo władcy. Świta królewska zatrzymała się na wzniesieniu, skąd rozciągał się pełen widok na Tyrmith. Strzeliste dachy kamienic i wieże zamkowe wznosiły się ponad linią murów, dominując nad miastem niczym kamienne ostrza. Mur obronny wyglądał zaś na stabilny i nie do zdobycia, a jego wieże strażnicze odstraszały potencjalnych najeźdźców. Główne wrota były zamknięte, a do tego okratowane, co znaczyło, że Tyrmith szykowało się na wojnę. Wzrok wampirów sięgnął na blanki, które aż kotłowały się od sylwetek żołnierzy. Podniesiono trebusze. Derm miał najlepszy widok ze wszystkich, gdyż sokół, podleciawszy pod same mury, ukazał mu pozorny spokój wśród zebranej armii wroga, wykonującej pierwsze rozkazy. A kogoż tutaj niesie? Mruknął Derm, dostrzegając samotnego jeźdźca zmierzającego w ich stronę. Żółta peleryna zatrzepotała na wietrze i zamigotała w słońcu, zdradzając, do kogo należała. Na tle majaczącego królestwa generał Relwen objawił się o poranku niczym samotny rycerz. Dobrze, że jesteś. Zaczynałem tęsknić. Derm powitał go chłodno, gdy tylko żółty generał zbliżył się na tyle, aby usłyszeć jego głos. Nie doczekał się jednak równie złośliwej odpowiedzi. Blondyn o włosach spiętych w kuc zatrzymał się przed królem i skinął głową. Nie zamierzał wdawać się w dyskusję z żadnym z dwóch towarzyszących mu dowódców, ale sam król nie kwapił się do zabrania głosu. Jedegon prześwidrowywał go przenikliwym i lekko połyskująco, niezadowolonym wzrokiem. Zauważyłeś coś nowego?
Brązowy generał nie pozwalał się ignorować. Nie. Będą bronić muru, wzmocnili pierwszą wartę posiłkami. W nocy nie dadzą się zaskoczyć. Odpowiedział chłodno Relven. Wspaniale, że nas o tym poinformowałeś. Keteb wtrącił się do rozmowy, gdy jego koń zadrobił energicznie w ziemi. Sam bym na to nie wpadł, widząc te trebusze na blankach. Relven skomentował uwagę młodego Keteba palącym wzrokiem. Ten nie zrobił na nim wrażenia i zielony dowódca odbił go kamienną twarzą. Widziałem się z Enelą. Wraca do Wonom, ale później kieruje się prosto do królestwa Werner. Blondyn umilkł, czekając na jakieś rozkazy od króla, ale w uszach zagwizdał mu jedynie wiatr, który zatrzepotał pelerynami. Wiem. Jedegon odrzekł poważnie. Koresponduję z nią. Ludność Tirmith opuściła królestwo z tydzień temu, ale gdy się... Co miała znaczyć ta niesubordynacja? Co w tym czasie robiłeś, Relvenie? Ja? Szpiegowałem, przyglądałem się wrogowi. Derm wrócił z odpowiednią dawką informacji. Nie sądzę, abyś odkrył coś nowego. Nie zamierzam tolerować takiej niesubordynacji, a każda decyzja odbiegająca od ustalonych zasad powinna być przedyskutowana ze mną. Zrozumiano? Jedegonie. Pytam, czy zrozumiano? Oczywiście, wasza wysokość. Proszę o wybaczenie. Moją intencją nie była ignorancja. Daruję ci to odchylenie, bo naciągnąłeś moje zaufanie pierwszy raz, ale drugiej szansy nie będzie. Nie patrz po towarzyszach. Wydarł się Jedegon, widząc wzrok Relvena, zerkający skrycie i z nadzieją na brązowego generała. Żaden z nich nie będzie się za tobą wstawiać, a szczególnie Derm. Podważyłeś jego rozkazy i reputację. Ignorowanie lidera to zdrada stanu równa koronie. Wtrącający się Keteb tylko podniósł Relvenowi ciśnienie. Żółty dowódca spojrzał na niego spod łba. Wracamy. Rozkazał Jedegon i zerwał konia, zawracając do lasu. Warta ruszyła wraz z nim, zaś brązowy generał kiwnął ponaglająco głową do Keteba, dając mu znak, że ma ustawić się na czele kolumny. On zaś zamknie jej tyły wraz z Relvenem. Namioty królewskie i dowódcze zazwyczaj stawiano jako pierwsze, ale ich skromna ilość nie zajmowała dużo czasu. Dekorowaniem zajmowała się już służba. Lerda, nie chcąc przeszkadzać im w pracy, z ciekawością stanęła na uboczu, przyglądając się uwijającemu wojsku. Kolory mieszały się ze sobą wraz z harmiderem trzasków i rozkazów. Obóz ciągnął się aż po linię drzew, a gdy któryś z garnizonów pierwszy uporał się ze swoim zadaniem, echo poniosło ich chóralne, dumne okrzyki. Zawsze się ścigają. Fioletowy generał stanął obok Lerdy, oparłszy się o swoją halabardę. Jedegonowi udało się zebrać liczną armię. Przyznała wampirzyca z uznaniem. Zebranie jej i samo wyszkolenie nie było łatwe. Zajęło nam to trochę czasu, szczególnie gdy wciąż było się w ruchu na wschodnich wyżynach górskich. Najwięcej zyskaliśmy po ataku Brewa. Król Brew zaatakował? Ten fakt zaskoczył wampirzycę. Nie sądziła, że Jedegon miał już do czynienia ze swoim arcywrogiem. Brief ruszył z wojskiem, aby powstrzymać nasze zapędy na wschodzie. Muszę przyznać, że Ashern zamyślił się, drapiąc po podbródku. trudny teren trochę nam pomógł. Cofnęliśmy się przed wrogiem, udając ucieczkę, aby go zmęczyć i doczekać zmierzchu. Ścigał was. Tak, to był pomysł niebieskiego generała i muszę przyznać, że udany. Pod osłoną nocy nasza mniej liczebna armia mogła zaatakować z zaskoczenia, a wygłodzone wojsko dodatkowo zrobiło brutalne widowisko. Czy Jedegon zabił króla? Niestety nie. Brief zdążył zbiec i zaszył się w Werner. Wrócił lizać rany i szykować się do oblężenia zamku. Jestem ciekawy, czy wyjdzie nam naprzeciw. Moje maniery! Zwróciwszy się w stronę Lerdy, Ashern wykonał niski ukłon, trzymając się swojej halabardy. Jestem Ashern von Arabat, syn 8 domu i następca rodu. Twoje włosy lśnią srebrem z daleka. Szybko domyśliłam się, że mam do czynienia z arystokratą. Czy 8 ród nie słynął bardziej z... Rachunków i księgowości! Haha, tak! Ashern wybuchł niskim śmiechem. Mój ojciec był głównym sekretarzem króla Nauritiusa, choć i obecnego wspiera w dokumentacji.
Ja postanowiłem zaciągnąć się do wojska, aby pomóc przyjacielowi. Miałem ten zaszczyt wychowywać się z Jedegonem w górach i hańbą byłoby go zostawić samego w boju. Cieszę się, że jest przy nim ktoś zaufany. Ma więcej zwolenników niż ci się zdaje, pani. Mów mi po imieniu. Nie lubię tych sztywnych tytułów. Asher chciał zaprotestować, ale gdy padł na niego łagodny wzrok jego przyszłej królowej, odebrało mu mowę. Proszę. Lerda posłała mu uśmiech i generał kiwnął głową. Z obozowego harmideru dobiegły krzyki Zielonego Legionu. Na horyzoncie, ponad mrowiskiem rozbieganych żołnierzy, wyrósł ogromny namiot. Lerda zdumiała się na jego widok. Co to jest? To stajnia! Mimo swych gabarytów nie jest w stanie zmieścić wszystkich koni, ale głównie korzystają z niej dowódcze rumaki. Warto odwiedzić to miejsce, szczególnie gdy kręci się tam Keteb. Zna się na koniach jak nikt inny. Zawsze powie coś ciekawego. Chętnie rozejrzę się po obozie. Z przyjemnością cię oprowadzę, pani. To znaczy, Lerdo. Kolumna króla wracała przez las i kierując się do obozu, zboczyła z głównego gościńca. Konie wjechały na ciasną, leśną ścieżkę. Król jechał obstawiony z przodu i z tyłu 2 kawalerzystami, gdy kolumnę zamykali generałowie. Zmuszeni byli zwolnić. Jedegon nie znał tych lasów w przeciwieństwie do mokrych, wręcz bagiennych puszczy otaczających jego dawny dom. Mimo wszystko rozglądał się z ciekawością po gęstym runie leśnym i równie rozległych koronach drzew. Ptaki śpiewały urokliwie, a słońce migotało wśród liści, tworząc przyjemną atmosferę do rozmyślań. Król wpadł w te sidła, będąc trapionym sprawami z miasta Woną. Prowadzenie rządów na polu bitwy nie przychodziło mu łatwo. Od zawsze jednak wolał machać mieczem, uważając, że wprawione w ruch czyny bardziej przekonają do niego jego lud. Wampiry oczekiwały zemsty, oczekiwały jej na ludziach, a szczególnie 2 królach, jacy odważyli się podważyć wartość paktu pokojowego nadanego przez same smoki. Traktat z Temoriona posłużył im do uśpienia króla wampirów Nauritiusa i zaatakowania w najmniej oczekiwanym momencie. Wadliwy pokój okazał się zasadzką szykowaną kilka lat, by następnie usunąć całkowicie jedną z ras z powierzchni ziemi. Gdzie były jednak smoki? Gdzie byli nauczyciele i strażnicy świata? To pytanie wciąż zadawał sobie Jedegon, nie mogąc zrozumieć, dlaczego nie wypełniły najważniejszego punktu w traktacie. Smoki przybywały interweniować, gdy któraś ze stron odważyła się podważyć w tak ohydny sposób dokument, które przecież same przekazały ludności. Tej jednej nocy, w której zaczęła się nagonka na wampiry, smoki nie przybyły z pomocą. Pozostawiły tą rasę na pastwę zagłady, pozwalając, aby z rozumnej, eleganckiej i utytułowanej stała się straumatyzowaną, skazaną na życie w cieniu i strachu. Strzała świsnęła tuż obok generała Keteba, przecięła linię warty i z impetem wbiła się w króla. Grot trafił w złączenie naramiennika, rozrywając skórzany pasek i wgryzając się w ciało. Kolumna natychmiast się ożywiła. Konie zarżały przeraźliwie, stając dęba. Jedegon ryknął z wściekłości, dostrzegając drewniany trzon wystający z ramienia. Oszołomiony uderzeniem, z adrenaliną pulsującą w żyłach, zignorował krzyki i rozkazy Derma. Ten jednak był już przy nim. Niewidzialna tarcza rozbłysła w powietrzu w chwili, gdy druga strzała pomknęła ku królowi. Odbiła się od magicznej osłony i eksplodowała w deszczu drzask, zdradzając pozycję śmiałka, który odważył się podnieść rękę na króla wampirów. Rapier Keteba od razu poszedł w ruch. Wampir cisnął nim w koronę drzew, z których wydobył się krzyk. Z gałęzi spadł jakiś żołnierz, znikając pod gęstymi paprociami. Jest drugi! Krzyknął Relven, dostrzegając umykającą sylwetkę między drzewami. Spiął konia i skoczył ku niemu, migocząc swoją żółtą peleryną w gęstwinie lasu. Zaczekaj, kretynie! Relven! Zawołał za nim Derm, ale po raz kolejny został zignorowany. Nie zamierzał jednak za nim jechać. Król był ważniejszy. Chwyciwszy za jego dłoń, powstrzymał ją przed wyrwaniem strzały. Nie ruszaj. Zajmę się nią w obozie. Ach, cholera! Warknął Jedegon, gdy kotłowała się przy nim warta.
Kto to jest? Kto strzelał? Derm zwrócił się do zielonego generała, jaki podjechał do zwłok, aby im się przyjrzeć. Keteb wyjął z nich swój rapier, spoglądając na skórzany, spleciony misternie napierśnik. Nie to jednak przykuło jego uwagę, gdyż porcelanowa, choć już zastygła twarz i długie uszy, dużo powiedziały mu o zamachowcy. To elfy! Krzyknął, będąc nieco zaskoczony ich obecnością. Ach, cholerne elfy. Jedegon pociągnął za wodze swojego narwanego konia i uderzył go piętami. Rumak wystrzelił do przodu i reszta musiała po raz kolejny nadrabiać za nim tyły. Ashern z przyjemnością oprowadzał Lerdę po obozie, pokazując jej magazyn z beczkami, w którym gromadzono krew. Służyła ona do wykarmienia wojska, ale nadwyżkę starali się zawsze wysyłać do Wonom. Magazynów było 6, gdyż każdy z legionów posiadał własny na wyłączność. Bywało, że ludzkiej krwi nie starczało dla wszystkich i wampiry musiały sięgnąć po krew zwierząt. Mieszano ją ze sobą, aby nie straciła na swojej witalności. Nieopodal rozbito obozowisko, w których odpoczywała służba należąca zarówno do generałów, jak i samego króla. Na widok Lerdy wampiry przerwały swoją pracę i skłoniły się nisko. Było to jedyne miejsce, w którym można było spotkać wampirzyce, a szczególnie te wspierające swoich generałów. Oprowadzanie po własnym legionie wyszło generałowi najlepiej. W końcu znał go od podszewki. Ashern pokazał Lerdzie osobisty namiot narad, w którym spotykał się z kapitanami, a nawet płatnerza, który wykonywał drobne naprawy i wykuwał broń. Obecność wampirzycy w bieli wzbudziła dyskretne zainteresowanie wśród żołnierzy, a towarzyszący jej generał zdradzał, że musiała być osobistością. Wampiry czystej krwi natychmiast rozpoznały, z kim mają do czynienia. Jeden po drugim kiwali głowami, oddając należny jej hołd. Widok królowej oczekiwanej latami potrafił zaskoczyć, ale i dodał nadziei. Para królewska znowu była razem. Ashern, Aszernie. Niebieska peleryna zalśniła wśród fioletowych sztandarów. Obecność obcego generała nie wywoływała poruszenia w garnizonach i była czymś naturalnym. Żołnierze legionu Asherna zignorowali go, ale nie ich dowódca, szczególnie gdy dostrzegł malujący się niepokój na twarzy genera. Król został ranny. Cała trójka rzuciła się biegiem w stronę królewskiego namiotu. Kręciła się przy nim służba, choć większość wykazywała obawy przed wejściem do środka. Nic dziwnego. Krzyki Jedegona niosły się prawie po całym obozie. Lerda wpadła do środka z generałami i wszyscy zamarli. Keteb starał się odpiąć z pleców króla czarną pelerynę, gdy Derm, wykazujący się większą odwagą, zdołał sięgnąć za klamry napierśnika. Zadania nie ułatwiał im sam władca, jaki wzburzony zamachem gestykulował i kręcił się nerwowo po namiocie. Z jego lewego ramienia wystawał pokaźny drzewiec z białym, równo ściętym pierzyskiem. Dłużej już nie możesz się z tym grzebać. Derm! Wydarł się generałowi prosto w twarz, szczerząc z wściekłości kły. Jego oczy naszły krwią, a sam Jedegon zdawał się urosnąć wraz z futrem na swych ramionach, które poszerzyło jego barki. Nie wierć się, to będzie mi łatwiej. Odparł niewzruszony Derm, patrząc mu w oczy ze znudzeniem. Guzdrasz się! Wiercisz się jak robak w trupie. Za kogo ty się uważasz? Jestem twoim generałem, do cholery. Dosyć tej zabawy. Jedegon sięgnął po strzałę. Nie, poczekaj. Przepełniony wściekłością, król nie usłyszał oblubienicy. Wyrwał z impetem strzałę z ramienia, kreśląc ziemię soczystą strugą krwi. Z obrzydzeniem odrzucił grot, który wpadając w metalowe kielichy na stole, przewrócił je, wywołując głośny raban. Lerda, wyrwawszy od przerażonego sługi jakieś płótno, przyłożyła je na ranę, chcąc zatamować krwawienie. Zaskoczony jej obecnością, król przestał się wiercić, skupiając na niej całe swoje gniewne spojrzenie. Co ty robisz? Mocno krwawisz. Zdenerwowała się Lerda. Daruj sobie. Jedegon chwycił ją boleśnie za nadgarstek, odsuwając dłoń uciskającą ranę. Przestań. Uspokój się do cholery, bo zaraz wszystkich pozabijasz. Nie podważaj mojego zdania. To rozkaz wampirzy. Jedegon urwał. Lerda wolną dłonią puknęła go palcem w czoło. W namiocie natychmiast zapanował spokój, a sam król zaczął słaniać się na nogach.
Jego oczy zamknęły się powoli, a ciało poleciało do tyłu, wpadając w ramiona szczupłego Keteba, który stęknął pod ciężarem władcy. Masywny król przeważył go, lecz Ashern wraz z Generem ruszyli mu na pomoc. Pochwyciwszy Jedegona, przeciągnęli go omdlałego w stronę łoża. Muszę w końcu nauczyć się tej sztuczki. Oszczędzi mi w przyszłości zbędnych dyskusji. Skomentował Derm. Będzie wściekły, gdy się obudzi. Przynajmniej już się nie wierci i opatrzymy w spokoju tą ranę. Co się stało? Lerda obróciła się napięcie do brązowego generała. Kto was zaatakował? Powiedzmy, że pewien wąchacz kwiatków wytrącił króla z równowagi.